Kiedy Nodl będzie notowany na giełdzie? Czy Nodl ma szansę być w czołówce projektów blockchain? Oraz czy będziemy zarabiać więcej tokenów Nodl? Ja mam na imię Jakub i jestem waszym przewodnikiem po ekosystemie Nodl Network. Zapraszam. Pytanie o to, kiedy token Nodl będzie notowany na giełdzie, zadawane jest przez wszystkich społeczności Nodl Network i w wielu językach, w całych social media związanych z tym projektem. Ta niecierpliwość jest w pewnym sensie zrozumiała, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że projekty związane z kryptowalutami czym prędzej dążą do tego, żeby być notowane na giełdzie i robią to za wszelką cenę. W przypadku Nodl, kiedy mamy do czynienia z projektem, który istnieje już kilka lat, zdobył parachain na Polkadot, gdzie mamy 500 000 portfeli, na których są przetrzymywane już tokeny Nodl przez użytkowników, a przede wszystkim ma gotowe, funkcjonujące rozwiązanie, które może pozyskiwać już klientów, wejście na giełdę wydaje się logiczną konsekwencją tych wszystkich działań. O tym, kiedy to nastąpi, w ostatniej sesji pytań i odpowiedzi ze społecznością, o tym powiedział CEO Nodl Misha Ben-Aliel. Posłuchajmy w tym momencie jego najnowszej wypowiedzi w tym temacie. Odpowiadając na pytanie dotyczące notowania, ponieważ jestem osobą najbardziej poinformowaną w tym temacie, chcę być bardzo ostrożny, zważywszy na regulacje. Regulacje są powodem tego, że niektóre rzeczy możemy powiedzieć, a niektóre nie. Wielu z Was, a przynajmniej niektórzy, naprawdę bardzo czekają, kiedy nastąpi notowanie. Mogę Wam powiedzieć, że pracując czasami dzień i noc, 7 dni w tygodniu przez 5 lat, cały zespół i wszystkie osoby zaangażowane chcą widzieć ten token na giełdzie. I mogę Wam powiedzieć, że pracujemy nad tym, działamy, a nawet programujemy wspólnie z wieloma istniejącymi giełdami. Jest to coś, co się wydarzy. Myślę, że stanie się to raczej szybciej niż później. Mówi się już o tym od ponad roku i to się zbliża. Rozumiem, dlaczego niektórzy są niecierpliwi. Prawdopodobnie, jeżeli nas śledzicie, będziecie tymi, którzy dowiedzą się jako pierwsi o notowaniu. Myślę, że to będzie wielka ulga dla Was, ale również dla całego zespołu. I chciałbym, żebyśmy się zrozumieli, że notowanie to coś dla każdego w społeczności, ale również dla całego projektu. Pomocne, oczekiwane i niezbędne. Podsumowując tą wypowiedź i łącząc to z innymi dostępnymi informacjami, przede wszystkim tymi, które znajdują się w roadmap Nodl, możemy powiedzieć, że Nodl z całą pewnością znajdzie się na jednej lub kilku topowych giełdach wymiany kryptowalut, a cały zespół odpowiedzialny za projekt także z niecierpliwością i pełnym zaangażowaniem dąży do tego celu. Roadmap wskazuje nieprecyzyjną datę między 2022 a 2025 rokiem, jednak jako że ma nastąpić to w niedalekiej przyszłości, a niektóre funkcjonalności aplikacji Nodl Cash wydają się być niemożliwe do zrealizowania bez notowania tokena na giełdzie, możemy spodziewać się wkrótce konkretniejszych dat i szczegółów tego ważnego przedsięwzięcia. Czy to możliwe, żeby projekt taki jak Nodl stał się jednym z czołowych projektów branży blockchain na świecie? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy zwrócić uwagę na jeden z wielu elementów wyróżniających ten projekt na tle pozostałych. Mowa tutaj o pewnej filozofii mobile first, czyli przystosowanie całego ekosystemu do działania na urządzeniach mobilnych i zwracanie na to szczególnej uwagi od samego początku tworzenia projektu. W 2020 roku na świecie użytkowanych było 6,1 miliarda smartfonów. W 2022 będzie ich już 6,6 miliarda, a według prognoz do 2025 roku będzie to około 7,3 miliarda. 92% mieszkańców naszej planety komunikuje się ze sobą za pomocą urządzeń mobilnych, a 83,3% całej populacji używa do tego celu smartfonów.
Aby zaobserwować dynamizm w tym obszarze, warto wspomnieć, że w 2016 roku, czyli całkiem niedawno, procent ten wynosił zaledwie 49. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie nie ma komputerów stacjonarnych czy laptopów, a smartfon jest jedynym urządzeniem, które pozwala na komunikowanie się ze światem, na podłączenie się do sieci. Jeżeli porównamy to z popularnością kryptowalut, która wynosi poniżej 4%, czyli mniej niż 4% ludzi kiedykolwiek miało coś wspólnego z kryptowalutami, to możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Powodów może być bardzo wiele, ale jednym z nich zapewne jest dostępność. Większość projektów blockchain do funkcjonowania i interakcji z nimi wymaga posiadania, mówiąc wprost, komputera. Zupełnie lekceważy smartfony, które są obecnie bardzo wydajne, wielozadaniowe i przede wszystkim wyposażone w czujniki i sensory, których próżno szukać w desktopach czy laptopach. A co najważniejsze, stanowią najliczniejszą grupę urządzeń elektronicznych, z których korzystają ludzie. Nodl od samego początku kładzie duży nacisk na mobilność i prostotę w obsłudze. Mając takie założenia w głowie już na samym starcie projektu, wszystko tworzy się zupełnie inaczej. Wszystkie operacje niezbędne do poruszania się w ekosystemie Nodl mają być w zasięgu smartfona i to nawet takiego ze średniej czy niższej półki. To daje niesamowitą przewagę nad innymi projektami oraz znacznie większą grupę potencjalnych użytkowników. 5% wszystkich użytkowników smartfonów w 2025 roku przewyższa obecną liczbę wszystkich użytkowników kryptowalut. W tym momencie Nodl może pochwalić się liczbą 500 000 portfeli, na których przetrzymywane są tokeny Nodl. I to jest genialny wynik dla projektu na tym etapie. Między innymi dlatego właśnie warto przynajmniej obserwować rozwój projektu Nodl, ponieważ jego potencjał adaptacyjny jest naprawdę olbrzymi, a jak wiemy ma to kluczowy wpływ dla sukcesu wielu kryptowalut. Teraz coś, co z całą pewnością zainteresuje obecnych, jak i przyszłych użytkowników aplikacji Noodle Cash, czyli co zrobić, żeby zarabiać więcej tokenów Nodl z tą aplikacją. Otóż już w najbliższej przyszłości pojawi się kilka możliwości, w jaki sposób osiągać lepsze wyniki, ale dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o jednym, który już niedługo zacznie funkcjonować i kryje się pod tajemniczym hasłem misje. Ale zanim opowiem Wam, czym są misje, warto przypomnieć lub przedstawić nowym osobom, na czym tak naprawdę polega funkcjonowanie sieci Noodle Network, co jest jej głównym przeznaczeniem na tym etapie. Jest to wiedza niezbędna, aby zrozumieć, co kryje się pod tajemniczym terminem misji. Zróbmy to na przykładzie hipotetycznej firmy ubezpieczeniowej zlokalizowanej na przykład we Francji, która chciałaby móc śledzić pojazdy poruszające się po mieście. Na przykład dlatego, że obsługuje wypożyczalnie samochodowe. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wybrać flotę pojazdów, którą chcemy śledzić i umieścić w nich czujniki Bluetooth, które są tanimi, pobierającymi znikomą ilość energii urządzeniami. Następnie zarejestrować te czujniki w ekosystemie Nodl i ustawić obszar, na jakim te urządzenia mają być śledzione. Docelowo będzie istniał panel, który będzie pozwalał wykonać wszystkie te czynności samodzielnie, a obecnie do tego wymagane jest jednak zaangażowanie zespołu Nodl. Ale wracając do obszaru śledzenia pojazdów, a dokładniej zainstalowanych w nich czujników. Firma, chcąc korzystać z usługi Noodle, zaznacza na mapie miejsca, w których każdy użytkownik aplikacji Noodle Cash otrzyma bonus, premię za przebywanie w tym obszarze, zlokalizowanie czujnika, przesłanie z niego danych. W przypadku pojazdów mogą być to takie dane jak np. prędkość, wysokość obrotów silnika, stan paliwa, oleju czy ciśnienia w oponach. To właśnie są misje. Jest to nic innego jak przesłanie wartościowych dla Nodl, a przede wszystkim dla klientów Nodl, danych do sieci. Będą one oznaczone na mapie i będą pozwalały zarobić znacznie większą ilość tokenów Nodl niż nagrody za samo bycie online.
Innym przykładem może być restauracja, która chciałaby pozyskać nowych klientów. Ustala ona w aplikacji Noodle Cash misję, w której przeznacza nagrodę w postaci tokenów Noodle za odwiedzenie ich lokalu. Noodle Cash, wykorzystując Proof of Connection, czyli dowód łączności, w sposób niepodważalny i zarazem anonimowy, poinformuje, ile osób odwiedziło restaurację dzięki tej misji. Jednocześnie każda osoba odwiedzająca lokal będzie otrzymywała nagrodę w postaci tokenów Noodle do momentu wyczerpania budżetu Noodle tej misji. Jestem przekonany, że ta nowa funkcjonalność, jaką są misje, przyniesie wiele satysfakcji i radości z zarobienia dodatkowych tokenów Noodle wszystkim użytkownikom aplikacji Noodle Cash, a z drugiej strony będzie efektywnym narzędziem dla firm. Ale to jest dopiero jedno z pierwszych narzędzi, jedna z pierwszych opcji, jaką Noodle przygotowuje dla całego ekosystemu Noodle Network. Już niedługo będą pojawiały się nowe, równie ciekawe opcje zarówno dla firm, jak i dla użytkowników aplikacji i całego systemu. Jeżeli chcesz być poinformowany o tych wszystkich nowościach jako pierwszy, zasubskrybuj mój kanał, śledź moje social media. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.